Co to jest ta Palestyna? Dlaczego Palestyńczycy nie mają własnego państwa? Kto ma prawo do ziemi, na której dzisiaj mieszkają Izraelczycy i Palestyńczycy? To pytania, które najczęściej pojawiają się w ostatnich miesiącach w Waszych komentarzach. W tym filmie odpowiemy na te właśnie pytania. Obejrzyj ten film do końca i poznaj najważniejsze fakty dotyczące Palestyny. Zawsze będzie można zaimponować tym w towarzystwie. Zapraszam. Co to jest Palestyna? Palestyna to potocznie określenie państwa palestyńskiego, które jest, ale jakby go nie było. O tym powiem nieco później. Ale tak naprawdę Palestyna to brytyjskie określenie ziemi, na której dzisiaj mieszkają Izraelczycy i Palestyńczycy, czyli określenie jeszcze z czasów kolonialnych, z czasów, gdy terenami tymi władało Imperium Brytyjskie. W Waszych komentarzach w tych ostatnich miesiącach od czasu wybuchu wojny w Gazie często pojawiają się też pytania, kto tak naprawdę ma prawo do tych terenów. I to jest bardzo skomplikowana sprawa, bo wszystko zależy od tego, do jakiego aktu prawa międzynarodowego się odniesiemy. Na tych terenach tysiące lat temu mieszkali bowiem Żydzi, mieszkali także Filistyni, czyli właśnie Palestyńczycy, ale też na przykład Samarytanie. Jerozolimę podbijali zarówno Rzymianie, Arabowie, jak i Imperium Osmańskie, co oznacza, że prawo do tych ziem mogą rościć sobie na przykład Włosi czy Turcy. Nie ma zatem jednej odpowiedzi. Nowoczesny świat dla większej jasności posługuje się traktatami, które powstały już po II wojnie światowej i po ogłoszeniu w 1948 roku Deklaracji Niepodległości Izraela. Jakimi? To właśnie jest drugie pytanie. Czy powstanie państwo palestyńskie po II wojnie światowej, gdy z Bliskiego Wschodu wycofywali się Brytyjczycy, ONZ uznała, że na tych terenach powstaną dwa niepodległe państwa – Izrael i Palestyna. Izrael powstał w 1948 roku, ale Palestyńczycy nie zgodzili się na własne państwo na warunkach wspólnoty międzynarodowej. To oczywiście mocny skrót myślowy, bo ten film ma być kompendium wiedzy, więc ewentualnie w komentarzach też zwróćcie na to uwagę. W tym samym 1948 roku Palestyńczycy i Izraelczycy zaczęli walkę zbrojną o niepodległość i ta walka doprowadziła do kilku wojen, do trwającej od 1967 roku okupacji terenów palestyńskich przez Izrael i do kilku porozumień pokojowych, w tym tego najważniejszego z Oslo. Najważniejszego i co istotne, w zasadzie nieprzestrzeganego dzisiaj przez nikogo. W założeniu jest tak. Negocjacje pokojowe między Izraelczykami a Palestyńczykami mają w teorii doprowadzić do utworzenia niepodległego państwa palestyńskiego. W praktyce negocjacje trwały wiele lat i nie posunęły sprawy naprzód. Co więcej, od 2014 roku w zasadzie nie ma już czegoś takiego jak negocjacje pokojowe. Po prostu nikt z nikim nie rozmawia. Ale Palestyńczycy w 1988 roku ogłosili powstanie własnego państwa. To właśnie państwo zostało w teorii uznane przez ONZ. W teorii, bo Palestyna nie jest członkiem ONZ. Z drugiej strony, niepodległość państwa palestyńskiego od 1988 roku uznało 140 krajów, w tym Polska, czyli większość świata. Ale większość, a nie wszyscy. Innymi słowy, tak naprawdę mówimy teraz o autonomii palestyńskiej, czyli o takim organizmie przejściowym, który ma dopiero doprowadzić do powstania państwa palestyńskiego. Wiem, to dość mocno skomplikowane, ale autonomia palestyńska, czyli tereny zachodniego brzegu oraz Gazy z władzami w Ramallah, mają w przyszłości doprowadzić do powstania państwa, czyli uznania go przez całą społeczność międzynarodową oraz formalnego przyjęcia do ONZ. Bo obecnie w ONZ Palestyna jest tak zwanym nieczłonkowskim państwem obserwatorem, czyli jest, ale w zasadzie jej nie ma. No i to teraz już chyba rozumiesz, dlaczego ten konflikt jest tak bardzo skomplikowany. I teraz pytanie ostatnie i chyba najważniejsze. Czy wojna w Gazie doprowadzi do powstania Palestyny? Otóż to, co dzieje się w Gazie, czyli brutalna kampania prowadzona przez Izrael w odpowiedzi na brutalny atak Hamasu z 7 października na Izraelczyków, zmienia perspektywę świata. 35 000 zabitych przez Izrael Palestyńczyków w chwili, gdy nagrywam to wideo, powoduje, że Izrael traci przychylność świata zachodniego, a przecież jego los zależy właśnie od Zachodu, głównie od Ameryki, która wykłada olbrzymie pieniądze na Izrael. Masowo zabijanie cywile, rujnowanie Gazy, zabijanie pracowników organizacji humanitarnych sprawiło zatem, że coraz więcej krajów Zachodu, który to Zachód, przypomnę, nie uznał niepodległości Palestyny, teraz zapowiada, że uzna państwo palestyńskie. Tak zrobiły właśnie Hiszpania, Norwegia i Irlandia, a w kolejce
Są już następne kraje, ale to tylko symbol. Ani Stany Zjednoczone, ani Izrael nie uznają państwa palestyńskiego w najbliższej przyszłości, a bez tego trudno mówić o niepodległym państwie palestyńskim. Amerykanie zapowiedzieli już, że uznają niepodległość tylko wtedy, gdy Izraelczycy i Palestyńczycy znów usiądą do stołu rozmów i osiągną porozumienie. Tyle, że Izrael, mimo deklaracji, raczej nie ma w ogóle ochoty na rozpoczynanie rozmów. Izrael od lat działa metodą faktów dokonanych, czyli po prostu rządzi na terenach, które podbił i na zmianę polityki raczej się nie zanosi. Paradoks tej sytuacji polega zatem na tym, że to Hamas 7 października w sposób niezwykle brutalny rozpoczął nową odsłonę konfliktu, zabijając około 1200 osób. Ale to brutalna i pozbawiona skrupułów akcja odwetowa Izraela, czyli wojna w Gazie, spowodowała, że sympatia świata jest teraz raczej po palestyńskiej stronie. Ale mimo tej przychylności na własne państwo Palestyńczycy będą musieli jeszcze pewnie poczekać wiele, wiele lat. Ciekaw jestem, co sądzisz o sytuacji na Bliskim Wschodzie. Pod tym filmem zostaw swój komentarz. Zobacz też na naszą specjalną playlistę na YouTube Izrael i Palestyna, bo tam znajdziesz mnóstwo materiałów na temat sytuacji Izraela i Palestyny właśnie. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, jeśli jeszcze tego nie robisz, i włącz powiadomienia, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. I koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Do zobaczenia.